Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć będzie monitorowanie treningu, jak i celi, które sobie zakładamy. Zapraszam. Odpowiedzmy sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy trenujemy, czy uprawiamy daną dyscyplinę? Jaka jest różnica między tymi dwoma określeniami, bardzo często mylonymi? Uprawianie danej dyscypliny sportu polega na tym, że miło spędzamy czas z przyjaciółmi, relaksujemy się, polepszamy swoją kondycję, zdrowie i parę jeszcze innych rzeczy. Natomiast aspekt sportowy jest odsunięty na drugi tor. Natomiast trenując daną dyscyplinę sportu, jesteśmy nastawieni przede wszystkim na przyrost formy w określonej jednostce czasu, czyli maksymalizacja przyrostu umiejętności danego zawodnika z aspektu czysto sportowego. I nastawieni jesteśmy na grę turniejową, jeżeli chodzi tutaj o snookera, dlatego jest taka różnica między tymi dwoma określeniami i musimy zdefiniować, jakim jesteśmy typem zawodnika. Dlatego nie wyobrażam sobie treningu w żadnej dyscyplinie sportu bez monitoringu i bez wcześniejszych wytyczeń celu, jakie chcemy sobie osiągnąć, zarówno na treningach, jak i w aspekcie sportowych osiągnięć. Pamiętajcie, cel, który wyznaczacie, musi być dla Was osiągalny i mierzalny. Są to dwa elementy, na którymi należy się kierować. Nie możecie wyznaczyć sobie, że od razu chcecie zostać mistrzami świata, mistrzami Polski czy mistrzami Europy. Najpierw, co chcecie poprawić na treningu? Później, chcę wygrać z danym partnerem, chcę wygrać turniej lokalny, później jakiś okręgowy. Stopniowo dozować te zwycięstwa, bo w przeciwnym razie bardzo szybko się poddacie, zniechęcicie przy tak trudnej dyscyplinie sportu. Natomiast jeżeli coś Wam nie wychodzi, zawsze ten cel można przesunąć w czasie. Natomiast trening musi być monitorowany. Zaraz Wam powiem dlaczego i jak on powinien wyglądać. Jeszcze szybciutka dygresja. Jeżeli zawodnik chce trenować biegi na 100 metrów, przychodzi do klubu, pierwsze co trener robi czas pomiarowy, na 100 metrów zawodnik ma 13 sekund, pół roku trenuje, po pół roku jedzie na zawody, okazuje się, że dalej jest ostatni w klubie, przybiegała na ostatnim miejscu, ale jego czas jest na przykład 11,5 sekundy, czyli ewidentnie zrobił progres i to jest niepowtarzalne. I to samo należy zastosować w snookerze. Przenosząc to do naszej dyscypliny, robiąc ćwiczenie, przykładowa linia, wykonuje 10 podejść i każde podejście jest zapisywane i później jest wyciągnięta średnia. Oczywiście przed przystąpieniem zakładam sobie cel, jaki chcę osiągnąć średnią, czyli na przykład chcę zrobić średnią 50 punktów, żeby każde podejście średnio tyle wychodziło. Ale bardzo ważne jest w tych ćwiczeniach, jeżeli już zdecydowanie jesteśmy na zapisywanie, żeby to ćwiczenie zaczynać zawsze z tego samego punktu. Tu przykładowo przy tym prostym układzie linii zaczynamy zawsze od bili czerwonej między bilą czarną a bandą. Odbijamy się od bandy do bili czarnej lub wersja łatwiejsza z minimalnym kątem wycofujemy białą do bili czarnej. Dlaczego tak? Ponieważ jeżeli zaczniemy sobie za każdym razem w dowolnym punkcie na stole, to przykładowo, jeżeli postawię białą tutaj, mam więcej czerwonych do wyboru, mogę skakać, nawet jak zgubię pozycję, to mam następną bilę i ten wynik nie będzie tak wymierny. Im jestem lepszym zawodnikiem, to stawiam sobie cele, czyli zaczynam, wiadomo, od pierwszej czerwonej, później staram się ściągnąć wszystkie bile z tej strefy, czyli między czarną a różową, później następną strefę, czyli nie skaczę. I to jest bardzo pomocne, ponieważ wtedy wynik jest jak najbardziej wymierny. I z czasem Waszym celem będzie osiąganie jak najlepszej średniej. I zobaczycie, że nie chodzi o to, żeby raz zrobić 100, czy czyścić ten układ i pójść do domu zadowolonym, zrobiłem ten układ w końcu, tylko żeby ta średnia była rosnąca i jak na najlepszym poziomie. Pamiętajcie, po to sobie dajemy cele, żeby nie być lepszym od partnera, od zawodnika na turnieju. Waszym celem nadrzędnym jest to, wbicie sobie raz porządnie do głowy, że jeżeli rano wstajecie, to macie być lepsi tego dnia niż byliście wczoraj.
bo wtedy i tylko wtedy jest się na najlepszej drodze, żeby zostać mistrzem i osiągnąć ten cel, który sobie wyznaczycie. Dobierając ćwiczenia, wybierajcie zawsze takie ćwiczenia, które jesteście w stanie zrobić. Zobaczcie, ja ustawiam sobie tutaj, żeby Wam pokazać T-breaka, ale nie pełnego, ponieważ chcę, żeby to było dla mnie ćwiczenie odpowiednie. Jeżeli będziecie dobierać sobie zbyt trudne ćwiczenia i tak naprawdę w tym ćwiczeniu zrobicie tylko, czy jesteście w stanie zrobić 10-20% punktów, to jest za trudne dla Was ćwiczenie i bardzo często ono będzie powodowało, że wcale nie będzie to wpływało na Wasz przyrost Waszych umiejętności, a wręcz nastąpi pewien regres, ponieważ trudne zagrania typu rozbicia, cofnięcia przez cały stół będą powodowały uchybienia w Waszej technice, co w rezultacie będzie równią pochyłą do znowu stagnacji, a nie do rozwoju. Moi drodzy, reasumując to ćwiczenie, zrobiłem 3 podejścia, w pierwszym 40, w drugim 9 i trzecie najwyższe 95 punktów. Przyjąłem sobie założenie 50 średniej, wyszło mi 48, więc mógłbym być zadowolony, ale nie jest tak do końca, bo im więcej tych powtórzeń zrobimy, im więcej się pomylimy na łatwym zagraniu, ta średnia nam będzie leciała w dół, a tak naprawdę powinniśmy liczyć tylko i wyłącznie breaki do 80 punktów, bo to nam gwarantuje wygranego frame'a i dalej już jest nam niepotrzebne, a to może nam troszeczkę wypaczać średnią. Dlatego tak naprawdę, zobaczcie, niby średnia bliska 50, ale w realnym meczu przegrywałbym 2-1, bo dwa pierwsze podejścia oddałem na banalnych błędach, bo raz zgubiłem pozycję, drugi raz nie przyłożyłem się do czarnej i dlatego wyszła pomyłka. Dlatego ćwiczenia te pokazują bardzo, w jakim jesteśmy momencie naszych treningów. Tutaj macie przykład elektronicznego zapisu treningu Marcina, przykład linii z ostatnich 3 miesięcy. Jego średnia wynosi 28,57, maksymalnie udało mu się zrobić 54, minimalnie zdobywa 13 punktów. Natomiast bardzo ciekawe jest, jeżeli się zapisuje godziny treningu, że jego dyspozycyjność dnia najlepsza jest między 18 a 24, a najgorsza między 8 a 12. I zawodnik posiadający taką wiedzę, grając w poradnej sesji na turnieju, musi uwzględnić tą swoją słabą dyspozycyjność i nie oczekiwać od siebie gry na 100%, tylko używać troszeczkę więcej innych zagrań, trochę bardziej taktycznych, żeby osiągnąć wygranie w tym pojedynku. Monitorując swój trening, zyskujemy następujące elementy. Namacalnie jesteśmy w stanie zobaczyć stan naszych umiejętności i formy. Po drugie, nasze treningi mogą być bardziej indywidualne, dopasowane pod daną formę, pod konkretne przygotowanie pod imprezę. Po trzecie, treningi przestają być monotonne i nużące. I czwarte, najważniejsze, każdy trening staje się bardziej efektywny. I na tym właśnie nam zależy, jeżeli trenujemy. Dlatego, jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do trenowania właśnie w ten sposób i do zapisywania. Łapka w górę, proszę o subskrypcję i zapraszam na następny odcinek.